Proszę Państwa, za mną Supermarine Spitfire. Jest to myśliwiec z II wojny światowej, brytyjski, który był podstawowym samolotem polskich dywizjonów w Anglii. Nie w bitwie o Anglię, tylko w czasie całych działań. W ciągu 6 prawie lat Polacy mieli około 1500 samolotów Spitfire na swoim stanie. Dzisiaj zdarzyło się tak, że jestem pierwszym Polakiem, który wrócił na takim Spitfire'ze po II wojnie światowej. Powinno być ze mną około 300 samolotów, gdyby był to 45 rok. Mieliśmy ogromne siły powietrzne. To były tysiące ludzi, młodych ludzi, którym obiecano na koniec powrót do domu i pochwalenie się, jakimi pięknymi samolotami latali. Nic się takiego nie stało i ci ludzie już w większości nie żyją, także jest za późno, ale ta symbolika jest i dzisiaj po prostu w Częstochowie pierwszy raz się to udało. Także ktokolwiek by to nie zrobił, kimkolwiek bym nie był, to nie ja powinienem tym samolotem tutaj lądować. No i dedykuję wszystkim Państwu parę chwil zamyślenia, jak to powinno wyglądać te 69 lat temu, jak wyglądało, ale jakie mamy szczęście, że sobie możemy w piękny, pogodny dzień pocieszyć się ładnym samolotem, bo to jest przepiękne urządzenie, stare i bardzo, co prawda, ale bardzo, bardzo klasyczne, fajnie lata. Także zapraszam. Dzisiaj była bardzo ładna pogoda, tylko termiczna, także przy 400 km na godzinę taka termika jest już taka nie do końca przyjemna, ale jest w ogóle, czuję pewne dokonanie, że pewna symboliczna rzecz się dzisiaj dla mnie stała. Kosztowało mnie to jakieś 30 lat przygotowań, co nie jest jakimś długim projektem, ponieważ formalnie ten projekt przylotu Polaka do Polski Spitfire'em trwa jakieś 70 lat, jak wiemy. Więc po prostu, ale trzeba projekty doprowadzać do końca, czego Państwu wszystkim życzę. Trzeba mieć marzenia i je realizować. To jest pan samolot, ale jest naprawdę bardzo miły samolot do latania. Jest dla mnie przede wszystkim bardzo symboliczny, ponieważ jak mi dziadek, który był mechanikiem w dywizjonie 303 i 308, jak mi opowiadał, jak ten samolot był zrobiony, jak wyglądał i tak dalej, to się stało dla mnie dość symbolicznym urządzeniem. Ale na szczęście się okazało, że to bardzo fajnie lata, także mam bardzo dużo radości z dokonania tego. Nie jest to bardzo łatwe urządzenie do latania i po prostu jest tak zrobione, to jest urządzenie bojowe. Ono zabijało przeciwnika, ale też zabijało niewprawnych, którzy nie umieli go obsługiwać, czy tam mieli trochę pecha, bo tak naprawdę to były czasy, w których nie było zabezpieczeń zbyt wiele i po prostu samolot się rozbijał. Tutaj jest to nie jest do końca bezpieczna działalność. Taki samolot, taki typowy myśliwiec. Jest to samolot należący do Stevena Steada, Anglika, który się zgodził podzielić się swoją zabawką, ale miłością swojego życia. Więc to jest wyjątkowa rzecz. Zawsze podkreślam, że jest u nas zły stereotyp Anglików, na kogoś musimy rzucić zakończenie wojny. Różnie to bywało, ale to jest przypadek, jak można taką wzajemną przyjaźń i to jest de facto dla nas jakiś coś wyjątkowego. Znaczy mnie kosztowało oczywiście, to są rozliczenia, mnie po prostu kosztowało dużo pieniędzy wyszkolenie się na tym samolocie. Natomiast idea teraz jest taka, żeby samolot był trochę w Polsce, żeby go można było obejrzeć. On będzie w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przez jakiś czas, pojedyncze dni, będzie w Lublinie i będzie na pokazach Małopolski Piknik Lotniczy w Krakowie, dlatego że chcemy go pomalować w barwy samolotu Jerzego Główczewskiego, przyjaciela mojego dziadka, który przyjechał specjalnie z Nowego Jorku. No i właściwie jemu jest dedykowany ten przelot, również pani Jadwidze Piłsudskiej, która rozprowadzała samoloty w ramach organizacji ATA. No i te parę dni, żeby można było ten samolot z bliska zobaczyć,
mam nadzieję, zorganizować. Oczywiście jest to zaangażowanych też dużo innych ludzi. Ale ciekawe też jest to, że Polska zapłaciła złotem, które wywiozła za sprzęt, który był w Anglii używany. Polskie lotnictwo było osobnym lotnictwem, jak gdyby to była osobna organizacja względem tak naprawdę Royal Air Force, więc ileś tych polskich Spitfire'ów zapłaconych jest na świecie. Tylko nie wiadomo które. No, to by się, to by się dało dojść. Tylko w jaki sposób je odzyskać, tak? No, jak mawiał Michał Anioł, zaczynajcie, czas dokończyć. Najpierw się musimy z powrotem nauczyć się obsługiwać to urządzenie, co właśnie próbuję zrobić. Dziękuję wszystkim za przyjście. Staram się dogonić. Trzymamy kciuki, działamy dalej, tak?